boli. W pubie pobiło się dwóch mężczyzn. Obaj w ciężkim stanie trafiają do szpitala. Ale jak się mam nie denerwować do cholery jasnej? Ty jesteś w ciąży? Tak, gdybyś się stawiał na rozprawach, to byś wiedział. Mężczyźni pobili się o kobietę, która jest żoną jednego z nich, a z drugim jest w 6. miesiącu ciąży. Wie pani, w jakim mieście jesteśmy? Florencja? Ja nie wiem, czy ona tak da radę szybko wyjść stąd po tym, co się z nią działo. Do szpitala prosto z lotniska trafia dziewczyna, która mieszka i pracuje we Włoszech. Stan dziewczyny jest krytyczny. Ciągle majaczy i wymiotuje. Lekarze są bezradni. Nie wiedzą, czym zatruła się dziewczyna. To nie jest dobry moment, bardzo proszę. Proszę wyjść i zaczekać, poczekajmy. Proszę zaczekać. Już. Przez pół roku nie przyznawała się, że ma kłopoty? Cóż to? Niebieskie wymiociny? No, wcześniej były normalne. Proszę cię, zostań tutaj. Okazuje się, że zdradzony mąż ma poważne kłopoty z sercem i może umrzeć. Ja nagadałam te wszystkie rzeczy. Piątek, godziny wieczorne. Ratownicy zostali wezwani do jednego z pubów w centrum miasta. Doszło tam do bójki dwóch pijanych mężczyzn. Obsłudze udało się rozdzielić walczących, jednak jeden z nich, znajomy właściciela lokalu, jest w złym stanie. Pijany mężczyzna jeszcze nie ochłonął po bójce i nie chce się dać przebadać ratownikom. Nie mogłem pozwolić, aby w takim stanie poszedł do domu. Do tego chciał jeszcze jechać samochodem. Rany tuczone, otarcie okolic szczękowych. Proszę obrócić głowę. 38-letni Krzysztof Skowron pobił się z nowym partnerem swojej żony, kiedy przypadkiem spotkał go w lokalu. A to ścięte? Uderzyłeś głową w stół. Należało ci się. Jemu się należało, żony mi już nie. To już nie jest twoja żona. A czyja? Żona mężczyzny próbuje się z nim rozwieść. Ten jednak się na to nie zgadza i od wielu miesięcy nie pojawia się na rozprawach rozwodowych. Ratownicy decydują, że Krzysztof Skowron musi trafić do szpitala. Ma ranę ciętą głowy i liczne stłuczenia, które mogą wskazywać na obrażenia wewnętrzne. 15 minut później pacjent dociera na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie dyżur pełni dr Eryk Wajman. I zaczerwienienie klatki piersiowej. Pozostałe parametry w normie. Akcja serca miarowa 70 na minutę i ciśnienie 130 na 80. Okej. A ta rana? Doszycie. Kroplówka z ketoprofenem i zastrzyk surowicy przeciwtężcowej. Dobrze. No i co to się podziało? A, no miał być spokojny wieczór. Miałem obejrzeć mecz i... Głowa do góry. Po przyjeździe do szpitala mężczyzna wytrzeźwiał i teraz wstydzi się, że jest tak poobijany. To zaczął się panu spokojny weekend. A ten drugi gość wygląda gorzej. No, na pewno. Profesorek pieprzony. Z profesorem się pan bił? O, profesor czy doktor, jedna nuda. Rana będzie do zaszycia. Będzie blizna? Bo ja mam w poniedziałek kolejną sprawę rozwodową. Ja nie chciałbym wyglądać jak jakaś recydywa. Zapewniam pana, że do poniedziałku na pewno się nie zagoi. Proszę rozpiąć koszulę. No, dobrze. Stan pacjenta jest stabilny. Już nawet chyba trochę przeczeźwiał. Pacjenci po bójkach to chleb powszedni na oddziale ratunkowym. Ten i tak wygląda nieźle. Zrobimy badania i pewnie pójdzie do domu. Pielęgniarka musi teraz zaprowadzić pacjenta do pracowni radiologicznej, aby wykonać badanie tomograficzne głowy. Tymczasem w rejestracji czeka na przyjęcie Janusz Krapowski. To mężczyzna, z którym pacjent pobił się w pubie. Krzysztof? No nie, co ty tu robisz? O co ci chodzi? Po coś tu za mną przyszedł? Nie za tobą przyszedłem. Boję Chyba się. rękę mam złamaną, nie boję się. Na policję pójdę z tym. To idź na policję. Właśnie. Doktorze, ja obdukcję poproszę. No zaraz, ale nic pan nie mówił wcześniej. Ale teraz mówię, chcę obdukcję. Ja panu co najwyżej mogę dać kartę informacyjną. Z tą kartą pan się uda do Zakładu Medycyny Sądowej. Tak zrobimy. Kolegium dostaniesz. Nie odpuszczę ci tak łatwo. Zwariowałeś. Dobrze, panowie, swoje sprawy sobie załatwicie gdzie indziej. Pana zapraszam do rejestracji, a pan z nami na badanie. Proszę. Nie odpuszczę ci tego, zobaczysz. Proszę. Ona jeszcze będzie ze mną. Proszę.
Mam już dosyć tego faceta. Od kiedy dowiedział się, że Asia wniosła pozew o rozwód, cały czas sprawia nam jakieś kłopoty. Jestem wściekły na siebie, jestem naprawdę wściekły, że dałem mu się wciągnąć w tą bójkę w knajpie. Teraz na pewno wykorzysta to przeciwko nam. Kiedy mężczyzna ze złamaną ręką czeka na przyjęcie na oddział, do szpitala przychodzi 24-letnia Marta Bukowska. Dziewczyna pracuje we Włoszech. Przyleciała właśnie na weekend, żeby odwiedzić rodziców. W samolocie zaczęła wymiotować. Do szpitala prosto z lotniska przywiozła ją przyjaciółka. Musieliśmy się zatrzymywać, bo wymiotowała. Wie pani co, proszę wypełnić kartę. Będzie dobrze, ale naprawdę bardzo z nią Mimo jest niedobrze. wszystko Proszę bardzo pomóc. proszę to wypełnić najpierw. Stan dziewczyny pogarsza się. Kolejny raz wymiotuje. Z trudem stoi na nogach. Potrzebuje natychmiastowej pomocy lekarskiej. Dlatego dr Morawski decyduje, że od razu musi zostać przyjęta na oddział. Weronika, wózek. Koleżanka właśnie przyleciała z Włoch. Mówiła, że już na lotnisku we Florencji zaczął boleć ją brzuch. Ale to było około południa. Miała biegunkę, wymiotowała, teraz to już chyba z 10 razy będzie. Dobrze, na salę. Nic nie mów mamie. Daj spokój. Nie mów nic, Marta, bo się męczysz tylko. Nic nie mów, nie powiem sama, proszę. Spokojnie. Proszę zaczekać. Kurczę, z Martą naprawdę nie jest dobrze. Ja rozumiem zatrucie czy coś, ale ona dosłownie z każdą chwilą wygląda coraz gorzej. Na lotnisku prawie nie poznałam, taka blada była. Ledwo powiedziała, co u niej. Ja rozumiem, ona denerwuje się przed spotkaniem z rodzicami. Musi w końcu powiedzieć im, że z pracy wyleciała. No ale to chyba nie przez nerwy. I proszę się położyć, dobrze? Doktor Morawski widzi, że dziewczyna jest bardzo słaba i odwodniona. Jest to zrozumiałe, bo od kilku godzin nic nie piła i ciągle wymiotowała. W tej chwili wygląda to na poważne zatrucie pokarmowe. Zmierzy pani ciśnienie. A proszę powiedzieć, czy jadła pani coś nieświeżego? Wczoraj byłam w takiej restauracji. Mięso. Ciśnienie 90/60. Gdzie jestem? Co się dzieje? Mówi pani? Jest pani Nagle pacjentka zaczyna mieć zaburzenia świadomości. Nie jest pewna, co się z nią dzieje i gdzie się znajduje. A jaki mamy To dzisiaj dzień bardzo tygodnia? niepokojący objaw. Jaki mamy dzień tygodnia? Sobota? Niedziela. Wie pani, w jakim mieście jesteśmy? Pani Marto? Florencja? Temperatura 37,4. Proszę otworzyć buzię. Podajmy kroplówkę, bo to może tylko odwodnienie i zmęczenie. Dobrze. Dziewczyna od kilku godzin wymiotuje, jest bardzo odwodniona i ma za sobą długą podróż. Być może dlatego nie wie, co się dookoła niej dzieje. Podaliśmy kroplówkę. Jeżeli jej stan się poprawi, będzie to oznaczało, że to zatrucie pokarmowe albo jakiś wirus, czyli nic groźnego. Mam nadzieję, bo te zaburzenia świadomości są dosyć niepokojące. Tak, jestem na izbie przyjęć przy sali segregacji. Do szpitala przyjeżdża matka chorej dziewczyny. Widzę panią. Kobieta jest rozwiedziona. Córka miała jeden dzień weekendu spędzić z nią, drugi z ojcem. Kobieta denerwuje się więc, że pobyt córki w szpitalu pokrzyżuje te plany. Co pani mówi? Naprawdę się źle czuła. Mamy 2 dni tylko dla siebie, z tego jeden spędzi w szpitalu, a drugi ojca, No, ja tak? rozumiem, ale... Żartujesz sobie? Ona musi wracać do pracy w poniedziałek. Co wy w pracy pomyśleli? No, naprawdę nie wiem. Ty może sobie pozwolić na takie wolne w pracy, bo jak się pracuje w szkole, to ma się wiecznie wolne. Ale w takiej korporacji jak u Marty, to jest coś innego, dziecko. Zobaczę, co z nią. Mama Marty, księgowa w dużej firmie. Nic się dla niej nie liczy, tylko praca, praca, praca. Mnie nie cierpi, bo pracuję w szkole, w dodatku jestem stażystką dopiero, tak więc właściwie w ogóle nie zarabiam. Nie wiem, jak tak można. No jak można w ogóle nie zmartwić się o zdrowie córki, tylko myśleć, co w pracy powiedzą. Nieźle się zdziwi, jak dowie się, że Marta już tam dawno nie pracuje. Jak chcesz, to sobie możesz tu zostać. Boże, nie ma tu pani jakieś do kogo? zolatki? Kobieta nie zdaje sobie sprawy, w jak złym stanie jest jej córka. Martusiu, co ci jest? Co się stało? Mamo, ja przepraszam. Natalia nalegała, żeby do szpitala. Czekałam na ciebie z pierogami, z sernikiem. Pani Helenka zrobiła. Co ci jest? Źle się czuję. No widzę, ale co się dzieje? Zjadłam coś wczoraj. No dobrze, nic nie mów. Porozmawiam z lekarzem. Mogłabyś zadzwonić do taty? Mogłabym, ale ja tu jestem. Tak, ale chcę wam coś powiedzieć i...
Dziewczyna chce powiedzieć rodzicom o tym, że straciła pracę. Dlatego też prosi matkę, żeby zadzwoniła do ojca. Przepraszam, ale tam nie wolno wchodzić. W takim razie jest jakiś lekarz. Przecież nie będę z panią omawiała stanu zdrowia córki. Chyba za mocno dostałeś w łeb, bo kompletnie ci już odbija. Mężczyźni, którzy pobili się w pubie, w szpitalu znowu próbują się bić. Dlaczego my nigdy o tym nie rozmawialiśmy? No nie z tobą chciałam mieć to dziecko. Pacjent dowiaduje się, że jego żona jest w ciąży z kochankiem. Pani mąż ma bardzo poważne problemy z sercem. Proszę poczekać i porozmawiać z lekarzem, dobrze? Co jest do cholery? Dziewczyna, która wróciła z Włoch, dostaje drgawek i zaczyna się dusić. Lekarze nie są w stanie stwierdzić, co jej dolega. Rodzice nie wiedzą, co przez pół roku działo się z ich córką. Nie no, wy kompletnie nic nie wiecie. Tutaj mnie boli, kuje. Mężczyzna ma kłopoty z sercem. Czeka go poważna operacja. Ale to wszystko przeze mnie, to jemu nagadałam. Ja nagadałam te wszystkie rzeczy. Dwóch mężczyzn pobiło się w pubie. Jeden nie może wybaczyć drugiemu, że odebrał mu żonę. Obaj zostają przyjęci na ten sam oddział. Ale teraz mówię, chcę obdukcję. Nie odpuszczę ci tak łatwo. Wariowałeś. Od kiedy dowiedział się, że Asia wniosła pozew o rozwód, cały czas sprawia nam jakieś kłopoty. Czy wszystko w porządku? Dobrze się Do szpitala prosto z lotniska przyjeżdża dziewczyna, która pracuje we Włoszech. Cały czas wymiotuje i majaczy. Jej matka bagatelizuje chorobę córki i uważa, że za 2 dni wróci do pracy. No jak można w ogóle nie zmartwić się o zdrowie córki, tylko myśleć, co w pracy powiedzą? Matka dziewczyny chce jak najszybciej zabrać córkę do domu. W takim razie jest jakiś lekarz. Przecież nie będę z panią omawiała stanu zdrowia córki. Mogę czymś pomóc? Michał Morawski. Co się dzieje? Co się dzieje? Proszę pani, wygląda na to, że córka ma zatrucie pokarmowe, ale czekamy jeszcze na wyniki badań. A kiedy będą? Kiedy prześlemy laboratorium. Córka źle się czuje. Może trzeba będzie jakąś izolatkę załatwić. Nie ma takiej potrzeby. Marta ma lekkie zaburzenia świadomości. Być może jest to efekt zmęczenia. Nie bardzo wie, gdzie jest. Mówiła, że jest we Włoszech. Jasne. Jeszcze pan wariatkę z niej zrobi. Mogło jej się coś pomylić. Ale mieszka i pracuje we Florencji. Wyjechała 2 lata temu. Na szczęście, bo tu nie zrobiła żadnej kariery. Kiedy będę mogła ją stąd zabrać? Proszę pani, jak tylko poczuje się lepiej, dużo wymiotowała, więc musimy ją nawodnić. Teraz dostaje kroplówkę. Proszę mnie zawiadomić, jak tylko będzie pan miał wyniki badań. Jak będzie trzeba, przeniesiemy Martę do innej kliniki. Skonsultuję z moim znajomym. Dziękuję. Proszę. Co za ignorant. Wmawia mi, że Marta ma zaburzenia myślenia? Rozmawiałam z nią, nie ma żadnych zaburzeń. Dobrze, że to tylko zatrucie. Musi wracać w poniedziałek. Pracuje w dużej firmie. Jest świetnym menadżerem. Do tego ma szansę na awans. I to tak szybko. Ledwo studia skończyła. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj ją stąd zabiorę. Tymczasem pobitemu pacjentowi wykonano już zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Wcześniej dr Eryk zszył mu rozcięty łuk brwiowy. Pacjent miał także wykonaną tomografię głowy, która nie wykazała żadnych zmian. Będziemy wiedzieć, co panu tak naprawdę dolega. Aha, to mogę już zamawiać taksówkę? Chciałbym do domu. A co z tą obdukcją? Nie chce pan karty informacyjnej? A tak. Będę ją potrzebował na sprawę rozwodową. No. To z tą kartą od nas musi się pan udać do Zakładu Medycyny Sądowej. To pan wie, tak? Tak zrobię. No. Dobrze, ja sprawdzę wyniki, wypiszę panu odpowiednie dokumenty. Zaczeka pan na razie na korytarzu, dobrze? Tak. A jak się pan czuje? No, bolały. Dobrze, zaraz do pana przyjdę. I co? Wygląda na to, że wszystko okej. Nie jest trochę powiększona? Chociaż sylweta serca nieco faktycznie powiększona. No właśnie. Dobra. Dzięki. Proszę. Do tej chwili wszystkie badania pacjenta wyszły prawidłowo, ale na zdjęciu rentgenowskim jego serce jest powiększone. Nie ma pan żadnych problemów kardiologicznych? Nie, nigdy nie miałem z sercem. Coś tam wyszło. No ma pan minimalnie powiększone serce. Ja bym proponował zrobić szczegółowe badania. Nie wiem, dam panu skierowanie do poradni kardiologicznej? Nie, wie pan co, ja mam kolegę, lekarza. Może on mnie zbada, ja bym już do domu chciał jechać. Tymczasem na salę segregacji został przyjęty mężczyzna, który pobił się z pacjentem. Ordynator bada jego rękę, która prawdopodobnie jest złamana. Nie, no to jakieś żarty? On musi leżeć obok? Proszę na łóżko. Najwidoczniej musi. Niech pan tutaj usiądzie. Co się dzieje? O co chodzi? Mężczyźni nienawidzą się. Żona jednego z nich odeszła do drugiego. Mąż teraz nie chce dać jej rozwodu. I odpowiesz za to. Chyba za mocno dostałeś w łeb, bo kompletnie ci już odbija. Ale panowie... Napadłeś na mnie.
I powiem to w sądzie, rozumiesz? I nie licz, że to będzie ostatnia rozprawa. Nie dam jej rozwodu, choćby nie wiem co. Wuda napadła na ciebie. Pół knajpy zezna, że mnie prowokowałeś. Pan się idzie położyć. Dobrze? Mogę pana zbadać? Przepraszam, doktorze. Bardzo się dobrze złożyło, że się tu spotkaliśmy, gnojku. Aśka się dowie, jak jesteś naprawdę. Czy ty myślisz, że Aśka nie wie? Ona doskonale wie, jaki jestem, dlatego chce być ze mną, a nie z tobą. Panowie, nie interesują mnie wasze sprawy. Proszę poruszać palcami. Boli, doktorze, jak już... Kciukiem. Panie Skowron, powiedziałem, żeby się pan położył. Niech pan się położy i zaczeka grzecznie, tak? Tu? Idę po pańskie wyniki. Boli. No właśnie. W tym momencie do szpitala dociera kobieta, o którą pobili się dwaj pacjenci. Kobieta jest żoną jednego z nich, a z drugim jest w ciąży. Nie wie, że obaj leżą na tym samym oddziale. Tak, Krzysztof Skowron jest na sali segregacji. Nie, ja pytam o Janusza Krapowskiego. Pan Krapowski, Janusz Krapowski też jest na sali segregacji. Co to, obydwaj tutaj są? No, wygląda na to, że są oboje. Ale ja muszę się z nimi zobaczyć. Mogę? A czy pani jest z rodziny, przepraszam? Tak, muszę się z nimi zobaczyć. To tam proszę podejść za chwileczkę, pielęgniarka Dziękuję do pani bardzo. przyjdzie. Kobieta jest kompletnie zaskoczona. Nie spodziewała się, że w szpitalu, do którego przyjechał jej partner, spotka męża, z którym jest w trakcie rozwodu. No dobrze, to będziemy musieli prześwietlić. Proszę poczekać na mnie. Coście powariowali? Co tu się dzieje? Kasia, proszę cię, nie denerwuj się. Ja ci wszystko wytłumaczę. Ale jak się Proszę mam nie cię. denerwować do cholery jasnej? Ty jesteś w ciąży? Tak, gdybyś się stawiał na rozprawach, to byś wiedział. 6. miesiąc, nie denerwuj, człowieku. Mąż kobiety jest w szoku. Ciągle kocha swoją żonę i dlatego nie chce dać jej rozwodu. Nie miał pojęcia, że żona jest w ciąży z kochankiem. Powariowaliście. Pobiliście się? Macie po 13 lat? Dobrze, idziemy już, proszę bardzo. Tak, Krzysztof. I to się wreszcie musi skończyć. To już trwa ponad 2 lata. Krzysztof, ja do ciebie nie wrócę. Nie wrócę do ciebie. Jesteś w ciąży. A my? Dlaczego my nigdy o tym nie rozmawialiśmy? Nie planowaliśmy dziecka. No nie z tobą chciałam mieć to dziecko. Mimo tego, że kobieta nie daje mężowi żadnej nadziei na powrót, mężczyzna nie dopuszcza do siebie myśli, że mógłby ją stracić na zawsze. A w ogóle teraz jakaś bójka. Ja nie wrócę do ciebie, nie kocham ciebie. Ale dlaczego? Nic dla ciebie to małżeństwo nie znaczy? Nie pamiętasz, jak byliśmy razem na Mazurach, jak twój ojciec umierał? Albo jak miałaś ospę? Idę do Janusza. Co, boli cię coś? Zawołać kogoś? Co się stało? A nie boli. Ale nie rozumiem. Nie zdradziłem cię nigdy. Nie zdradziłem. Byłem przy tobie, kiedy mnie potrzebowałaś. Dobra. Nie, Krzysiek, ja mam dość. Kobieta uważa, że zachowanie męża jest dziecinne, dlatego wychodzi. Mężczyzna w tym momencie dostaje silnego bólu w klatce piersiowej. Doktor Eryk, który właśnie zamierzał wypisać pacjenta, musi natychmiast działać. Poznaliśmy się jeszcze na studiach. To ja nalegałam na ślub. Miało być tak romantycznie. Byłam niedojrzała. Miałam 22 lata. Zaczęłam dusić się w tym małżeństwie. Nie wiem, nie pasowaliśmy totalnie do siebie i odeszłam 2 lata temu. Poznałam Janusza. Cóż mogę powiedzieć, no tak się zdarza. Wtedy naprawdę się zakochałam. Nieświadoma niczego żona poszła dowiedzieć się o stan zdrowia swojego przyjaciela. W tym czasie stan jej męża gwałtownie się pogorszył. Dlatego dr Wajman wezwał na pilną konsultację kardiologa, doktora Krzysztofa Sosnowskiego. Skoczyła do 110. Coś pana boli? Tak. Tutaj. Co się dzieje? Nie wiem, co jest grane. Tutaj mnie boli. Kiedy się zaczęło? Przed chwilą. Nagle. Spokojnie. Gdzieś pan dostał taki łomot? Dobra, spokojnie. Ściszenie tonów. Cichutko. Co? Proszę tutaj EKG szybko. Proszę podnieść głowę. Dobrze, od razu. Heparynę drobnocząsteczkowo podskórnie, Hesa 500 i dopaminę na 5 w lewo. Dobrze.
Stan pacjenta tak gwałtownie się pogorszył, że zawał to pierwsza diagnoza, która przyszła mi do głowy. No ale to nie zawał. Pan Krzysztof ewidentnie ma wstrząs kardiogenny, czyli zespół objawów świadczących o niewydolności serca. Na razie nie wiemy dokładnie, co mu jest. Może to wszystko na skutek urazów, jakich doznał podczas bójki. Teraz podamy leki i zobaczymy, co dalej. Lekarze mają nadzieję, że leki poprawią stan pacjenta chorego na serce. Jego niczego nieświadoma żona chce w końcu opuścić szpital. Jej partner, któremu zagipsowano złamaną rękę, próbuje ją namówić, żeby jeszcze raz porozmawiała z mężem o rozwodzie. Ale błagam cię, chodź mi do domu, przecież wykorzysta to wszystko w sądzie w poniedziałek. A to, że jesteś w ciąży, to, że będziemy rodziną, nie zrobiło na nim żadnego wrażenia? Dobrze, zrobiło, ale doskonale wiesz, że go zdradziłam i takie tam. To jest jedyna szansa na to, że możemy porozmawiać z nim. Bądźmy konsekwentni. Zróbmy to, to się musi kiedyś skończyć, proszę cię. Dobra, ja nie chcę go oglądać. Jak chcesz, to idź. Ja zostaję. Przepraszam, czy Krzysztof Skowron został już wypisany? Jeszcze nie. Czy coś się stało? Miał już wychodzić? A pan jest z rodziny? Nie, ale... Nie, przepraszam, to jest mój mąż. Proszę pani mąż ma bardzo poważne problemy z sercem. Proszę poczekać i porozmawiać z lekarzem, dobrze? Dobrze. Jak to? Dobrze. Ale mąż, jak? Aż nie mam pojęcia. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Boję się o niego. Naprawdę się boję. Powiedziałam mu tyle niemiłych rzeczy, ale on wyglądał na zdrowego. Nie wiem, to na pewno po rozmowie ze mną tak to wyszło. A jeszcze informacja o dziecku. Był naprawdę zszokowany. Nic nie rozumiem. Miał iść do domu, dobrze się czuł. Na tyle dobrze, że nadal mnie atakował. Problemy z sercem? Asia mówi, że żadnych problemów nie miał. Mam nadzieję... Kurczę, mam nadzieję tylko, że to nie przez tą bójkę. Nic mu nie chciałem zrobić. Niestety pogorszył się także stan pacjentki doktora Morawskiego, dziewczyny, która wróciła z Włoch. Lekarz oczekiwał, że po podaniu kroplówek objawy zatrucia ustąpią. Tymczasem dziewczyna coraz gorzej się czuje. Cały czas wymiotuje. Wróciła dzisiaj z Włoch. Matka twierdzi, że ona pracuje w jakiejś korporacji. Piotrek, ja po prostu nie wiem, co się z nią dzieje. Panie doktorze, dostała dreszcze. Zasuń to, dobrze? Dobrze. Jaka jest temperatura? Już. To jest ten podgorączkowy, to na pewno nie jest temperatury. Do tego nasila się ślinotok, patrz, pomimo odwodnienia. To jest niemożliwe, no. Idziemy. Pani Marto, spokojnie. Pani Marto, widzisz pani, wcześniej miała zaburzenia świadomości, ale ja myślę, że to jest odwodnienie. Pokaż mi wyniki. Proszę. Idziemy. Pani Marto. Magnezji obniżony, koza też. Jak? Ona jest 2 godziny pod kroplówką, do tego majaczy. Panie doktorze, saturacja spada, akcja serca 150. Cholera, jasna. Musimy ją odessać. Ssak. Dobrze. Stan pacjentki pogarsza się z każdą chwilą. Pojawia się ślinotok, co jest bardzo dziwnym objawem, bo pacjentka była odwodniona. Dziewczyna zaczyna się dusić. Lekarze muszą udrożnić jej drogi oddechowe. Ilość wydzieliny jest znaczna, ale po chwili udaje się przywrócić pacjentce stabilny oddech. Podamy tlen teraz, dobrze? Dobrze. Marta, pani mnie słyszy? Marta. Przepraszam. Cholera, jest furczenie i rzężenie. Ty, może ona się zachwystała treścią wymiotów. A ślinotok? Słuchaj, Michał, nie wiem. Trzeba jej zrobić RTG puls, tylko sobie przygotuj zestaw do intubacji, dobra? Jakby co? Co jest, do cholery jasnej? Agnieszka! Oddychaj! Klonazepam, szybko! Oddychaj! Dożylnie! Dziewczyna dostaje silnych drgawek, które mogą zagrażać jej życiu. Dlatego lekarz decyduje, żeby podać jej lek To uspokajający. nie jest dobry moment, bardzo przepraszam, to nie jest dobry moment. To nie jest dobry moment, bardzo proszę. Proszę wyjść i zaczekać, poczekajmy. Proszę zaczekać. Już będzie lepiej. Oddychaj. Nie wiem, co dolega tej dziewczynie. Ma tak nietypowe i wykluczające się objawy, że nie jestem w stanie powiedzieć, na co choruje. Zobaczymy, co pokaże prześwietlenie płuc, ale nie mam pojęcia, czy idziemy w dobrym kierunku. Nic nie wiadomo w ogóle, o co chodzi. W izbie przyjęć zdenerwowana matka dziewczyny i jej przyjaciółka czekają na informacje o stanie jej zdrowia. W szpitalu pojawia się wreszcie ojciec Marty. Rodzice dziewczyny rozwiedli się dawno temu. Jej ojciec jest Niemcem, który w Polsce prowadzi własną firmę farmaceutyczną. Mówi ci o pracy? O pracy? Wie, że chce nam coś powiedzieć. Dostała ten awans? Potem przyjechała, żeby nam powiedzieć, że dostała ten awans, tak? Ten awans, no, chyba nie do końca. Ona co dzwoniła do mnie.
i prosiła mnie o jakieś świadectwo pracy. Chyba szuka czegoś nowego. Tak? No to może w końcu dostała tą pracę w tej firmie farmaceutycznej. Wysadzi to świadectwo? Nie wysłałem, no, bo nigdy nie zatrudniałem. Rozumiesz tego? No to sprawdzam to jakoś czy coś, nie zatrudniałem. Ty wiesz, nie musisz utrudniać, przecież masz tą firmę farmaceutyczną. Przegięcie, no. Marta tam leży, nie wiadomo co się z nią dzieje, oni kłócą się o jej pracę. Zawsze tak było. Musiała być najlepsza w liceum, na studiach. Przed magisterką nabawiła się wrzodów żołądka, bo już dziewczyna nie wytrzymała napięcia. Zanim się obroniła, to już miała tą Florencję nagraną, bo musi być taka jak rodzice, tylko kariera, kasa. Rodzice nie przestają kłócić się o pracę córki. Tymczasem dziewczyna czuje się coraz gorzej. Doktor Morawski chce poinformować ich o jej stanie zdrowia i przy okazji wypytać, czy nie domyślają się, czym mogła się zatruć. I pogłębiają się zaburzenia świadomości. No niestety nie ukrywam, stan jest poważny. Wymiotowała tylko. Co wy z nią tam robicie? Miał mi pan ratujemy ją, miał mi pan pokazać wyniki badań. No, objawy są tak nietypowe, że bardzo trudno powiedzieć, postawić jakąś diagnozę. Czy ona zażywała jakieś leki? Środki, może rzeczywiście, może nie wiem, na depresję. Kompletnie była załamana ostatnio. Co? Jakieś lekarstwa, nie wiem. Ale nie wie pani, jakie to były lekarstwa? Trudno mi powiedzieć. Ostatnio naprawdę była w złym stanie. Nie rozmawiałyśmy. Dobrze, a czy mogło się gdzieś czymś zarazić? Zarazić? No gdzie? Florencję? W świetnych trattoriach? Albo jak pan to sobie wyobraża? Nie no, wy kompletnie nic nie wiecie. Marta dawno nie pracuje w tej waszej świetnej korporacji. Wyprowadziła się na wieś pod Florencję, szukała ciągle czegoś, ale nie mogła znaleźć. Co? O czym ty mówisz? No nieszczęśliwa tam była. Sama była, nikogo nie miała bliskiego. Żadnego wsparcia. Nie chciała tam być, kazaliście jej zostać. No już nie mogę was słuchać. Czyli rozumiem, że państwo nie wiecie, gdzie ostatnio była, gdzie przebywała, co robiła, gdzie pracowała? Dlaczego Marta nie powie po prostu im, że nie chce tam być? Oboje mają możliwość załatwić jej pracę tutaj. Wydawałoby się proste. Wraca, mówi, że ją zwolnili po sprawie. To jest jakieś chore. Myślałam, że dalej pracuje i mieszka we Florencji. Nie wiem, nic nie wiem. Rodzice dziewczyny są kompletnie zaskoczeni. Nie wiedzieli, że ich córka już od dawna nie pracuje w dużej włoskiej korporacji. Okazuje się, że nie wiedzieli też, co ich córka robiła we Włoszech. Prawda? Czyli może ta przyjaciółka ma rację, może to rzeczywiście jest jakaś reakcja na leki antydepresyjne. Antydepresyjne? O nie, wątpię. Bo ciągle byliśmy w kontakcie z córką, nie? Ona miała żadna depresja. Rozmawialiśmy przez Skype, na telefon. Rozumiem. Dziękuję na razie. Muszę pójść do niej. Muszę ją zobaczyć. Proszę tutaj zaczekać! Nie wolno pani tam wejść. Nic nie rozumiem. Skoro Natalia twierdzi, że Marta straciła pracę, to dokąd chciała lecieć? Pół roku? Przez pół roku nie przyznawała się, że ma kłopoty? Znaczy, Boże, no coś tam wspominała. Mówiła, że ma ciężko, ale nie mówiła, że straciła pracę. Czułem, że coś nie jest tak, ale Marta nic nie chciała powiedzieć. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, ona mnie prosiła, że mogę jej pomóc przekonać mamę do jej powrotu. Chciała wracać do Polski. Ale po co? Jakie tu są perspektywy? Tymczasem stan pobitego pacjenta doktora Wajmana po podaniu leku nieco się stabilizował. Nadal ma jednak poważne problemy z sercem. Lekarze sądzą, że jest to wynik urazu, jakiego doznał podczas bójki. No podejrzewamy, że ma pan tam ponadosierdzia. Nieźle pan walnął tą klatą podczas bójki. Stąd te wszystkie śniaki. No proszę pana, no dostał pan, no i tyle. No najprawdopodobniej ma pan stłuczenie mięśnia sercowego. Możliwe, że pękło jakieś naczynko krwionośne i leje do worka osierdziowego. Robimy? Tak, robimy. Proszę pana, ta ręka za głowę, do góry. Tu. Trochę się pan przesunie w tą stronę, ta ręka, dobra. Worek prawie pełny. 3 centymetry płynu. No. I co? Właśnie ten płyn uciska pana na prawy przedsionek. Co? No musimy zrobić punkcję. Tak. W chwili obecnej pacjent jest w stanie zagrożenia życia. Z uwagi na uraz, którego doznał, najprawdopodobniej doszło do stłuczenia mięśnia sercowego, na skutek czego dostaje się krew do worka osierdziowego. W każdej chwili to serce może się zatrzymać. Musimy szybko zrobić punkcję. W tej chwili liczy się każda sekunda. Lekarze jak najszybciej muszą przewieźć pacjenta do sali zabiegowej. W izbie przyjęć czeka żona i jej partner, którzy obwiniają się o stan jego zdrowia. Musimy zrobić punkcję. Nie mamy czasu, naprawdę.
Proszę się odsunąć. Ja przepraszam. Proszę cię, zostań tutaj. No dobrze, zostaniemy z Januszem. Jedźmy. Przepraszam, ale musimy stąd wyjechać. Widziałeś, co się stało? Widziałeś, co jest z nim? Asia, to Ale- jest dużo silny facet, wyjdzie z tego. Asia, Ale to wszystko nie przeze mnie, to jemu nagadałam. nie Ja jest nagadałam przez te ciebie. wszystkie rzeczy. To nie jest przez ciebie, jeżeli już to jest przeze mnie, to ja dałem się wciągnąć w tą głupią bójkę i to ja się z nim biłem. Nie denerwuj się, Asia, proszę cię. A ty nie wiesz, co ja mu powiedziałam. Będzie dobrze, poczekaj na chwilę. Nie chciałem zrobić mu krzywdy. To on wywołał tą całą cholerną bójkę. Trudno. Jeżeli będzie trzeba, poniosę konsekwencje. Martwię się tylko o Asię. Jest w ciąży. Przecież ja właśnie po to przyjechałam. Żeby wam powiedzieć, że wy już nie decydujecie o tym, co ja robię. Dziewczyna, która wróciła z Włoch, w każdej chwili może umrzeć. Jej rodzice dowiadują się w końcu, gdzie przez pół roku córka pracowała. Bo ja nie chcę, żebyś z nim była. Lekarze walczą o życie mężczyzny chorego na serce. Czy uda mu się uratować swoje małżeństwo? Jeszcze coś między nami jest. Zaczynam od nowa. Nikt nie wie, gdzie była, co robiła. Stan dziewczyny jest coraz gorszy. Lekarze są bezradni. Nie wiedzą, czym zatruła się pacjentka. Cóż to? Niebieskie wymiociny? No, wcześniej były normalne. Nie wiemy, do jakich uszkodzeń doszło. To poważne zatrucie i bardzo niebezpieczne. Chyba za mocno dostałeś w łeb, bo kompletnie ci już odbija. Dwóch mężczyzn pobiło się w pubie. Jeden nie może wybaczyć drugiemu, że odebrał mu żonę. Kobieta pojawia się w szpitalu. Jest w 6. miesiącu ciąży. Pani mąż ma bardzo poważne problemy z sercem. Proszę poczekać i porozmawiać z lekarzem, dobrze? Tutaj mnie boli. Pacjent ma stłuczone serce. Lekarze muszą natychmiast zrobić mu punkcję. Do szpitala prosto z lotniska przyjeżdża dziewczyna, która pracuje we Włoszech. Cały czas wymiotuje i majaczy. Lekarze nie wiedzą, czym zatruła się pacjentka, a jej stan z każdą chwilą jest coraz gorszy. Oddychaj! Klonazepam, szybko! Oddychaj! Wie, że chce nam coś powiedzieć. W szpitalu pojawiają się rodzice dziewczyny. Okazuje się, że nie wiedzą, co działo się z ich córką we Włoszech. Niestety, lekarze ciągle nie wiedzą, co dolega Marcie Bukowskiej. Dziewczyna coraz gorzej się czuje, ma problemy z oddychaniem i bardzo powolną akcję serca. No, nikt nie wie, gdzie była, co robiła. Może coś brała, ja nie wiem. Czekaj, Piotrek, czekaj, patrz. No ma źrenicę jak szpilki wąskie. Ty, może to rzeczywiście narkotyki? A czekaj. Źrenice jak szpilki, zaburzenie świadomości, wymioty. To tak często bywa przy zatruciach opiatami. No dobrze, tylko wtedy miałbyś zaparcie, a nie biegunkę i wymioty. No to nie wiem, no to może... Ty, cholera, mam gdzie wymiotować. No cóż to? Niebieskie wymiociny? No wcześniej były normalne. Słuchaj, to jest zatrucie nawozami sztucznymi. Czekaj, ona się przeprowadziła na wieś. Pani Marto, gdzie pani ostatnio pracowała? Pani Marto, gdzie pani mieszkała? W takim gospodarstwie. W gospodarstwie. Słuchaj, ja byłem na studiach na praktyce w takim gospodarstwie. Ja wiedziałem, co się dzieje z rolnikami po opryskach. To są na pewno pestycydy. Weronika, damy 1 mg atropiny dożylnie i powtórzymy co 30-40 minut. Oczywiście. Jeśli nawozy sztuczne, czyli jakieś pestycydy, dostaną się do dróg oddechowych, powodują nadmierną produkcję wydzieliny i pacjent może się po prostu udusić. Gdybyśmy wcześniej wiedzieli, w jakich warunkach pacjentka pracowała i przebywała, łatwiej byłoby postawić diagnozę. Nie wiemy, do jakich uszkodzeń doszło. To poważne zatrucie i bardzo niebezpieczne. Tymczasem Krzysztof Skowron jest już po punkcji serca. Lekarze usunęli krew z worka osierdziowego i pozwolili mu na rozmowę z żoną i jej partnerem. Lepiej. Tylko znów mnie nie będzie na rozprawie. Tym razem cię usprawiedliwiam. Janusz, żebyś sobie tam nie myślał, że coś będę z tym, wiesz, pozwem. Głupio wyszło, tyle. Musimy zostawić teraz na chwilę? Myślę, że przyda wam się szczera rozmowa. Małżonkowie po raz pierwszy od rozstania chcą szczerze ze sobą porozmawiać. Krzysiek, przepraszam. Przepraszam, bo niepotrzebnie cię zdenerwowałam. Teraz mam wyrzuty sumienia. Nie, to nie tak, wiesz. To ja go sprowokowałem, całą tę awanturę. Poza tym, wiesz,
jak byliśmy razem, to wiem, że miałaś mnie dość moich skoków z kolegami na piwo, gier komputerowych. Tak, ale nie mówimy tu o niczyjej winie. Po prostu kocham Janusza i to z nim chcę być. I to nie ma żadnego związku z tobą. No ma, bo ja nie chcę, żebyś z nim była. Z nim ani z kimkolwiek innym. Chcę, żebyś była ze mną. Chciałem, bo widzę, że teraz nie ma sposobu, żeby cię zatrzymać. Ani w mądry, ani w głupi sposób. I dziecko, będziecie rodziną teraz. No, on tam czeka, idź już. Krzysiek, trzymaj się jakoś. Dzięki bardzo. Po podaniu serii leków stan dziewczyny zatrutej pestycydami stopniowo się poprawia. Rodzice pacjentki z niecierpliwością czekają na informacje o stanie jej zdrowia. Podaliśmy lekarstwa i objawy stopniowo ustępują. Okazało się, że to było zatrucie pestycydami. Jak to? Jak to możliwe? Ale jak ona się tym zatruła? Powiedziała, że przeprowadziła się na wieś i tam znalazła pracę w jakimś gospodarstwie produkującym warzywa. Teraz chciała się z państwem zobaczyć. Czy uprawia warszyw w trakcie doktoratu? Daj spokój. Ogarniemy to jakoś. Najważniejsze, że teraz się lepiej czuję. Najwyżej potem będziemy ustalali co dalej. No dobra. Najwyżej zadzwonisz do Fabrizio. Wiesz, będzie dobrze. Teraz najważniejsze, że ona się lepiej czuje, okej? Okej. No, idziemy. Dobra. Rodzice dziewczyny nie zdają sobie sprawy, w jak poważnym stanie była ich córka. Nawet w takiej chwili zajmują się planowaniem jej życia. Córeczko, lepiej? Przepraszam, że wam nic nie powiedziałam. Nie chciałam. Nie mów, odpoczywaj. My wszystko już wiemy. Pan lekarz nam powiedział, że na jakiejś farmie pracowałeś. Matusia, to był naprawdę bardzo nierozsądny. Nieważne. Niech odpocznie teraz. Ja tam nie wrócę. Oczywiście, że nie wrócisz. Przecież my myślimy coś za tą i po to się dziecko uczyłaś. Dziewczyna ma już dość tego, że rodzice chcą decydować o jej życiu. Mamo, przecież ja właśnie po to przyjechałam. Żeby wam powiedzieć, że wy już nie decydujecie o tym, co ja robię. Teraz ja decyduję o tym, co robię i jak toczy się moje życie. Wy już nie macie na nic wpływu. Martusiu, odpoczywaj. Krzysztof Skowron po 10 dniach został wypisany ze szpitala i wrócił do domu. Po usunięciu płynu z worka osierdziowego serce pacjenta pracuje prawidłowo. Mimo że badania kontrolne nie wykazały jakichkolwiek uszkodzeń, musi być pod stałą kontrolą kardiologa. W czasie pobytu w szpitalu mężczyzna pogodził się z myślą, że żona nie chce z nim być i zdecydował się na rozwód bez orzekania o winie. Serce mam jak dzwon. Już nie stłuczone, a raczej złamane. Ale co mogę zrobić? Nie chcę tego dalej już ciągnąć. Asia będzie miała dziecko. Nie ma co udawać, że jeszcze coś między nami jest. Zaczynam od nowa. Marta Bukowska, pomimo bardzo groźnego zatrucia, za kilka dni ma wyjść ze szpitala. Dziewczyna ma jeszcze osłabione mięśnie i będzie wymagała rehabilitacji, ale szybko wraca do zdrowia i może mówić o olbrzymim szczęściu, bo tak poważne zatrucie pestycydami mogło zakończyć się nawet śmiercią. Dziewczyna w najbliższym czasie nie zamierza wyjeżdżać z kraju, ale jej rodzice mają nadzieję, że uda się im namówić ją do zmiany planów życiowych. Uczę się teraz chodzić o kulach, ale lekarze mówią, że wszystko będzie dobrze. Natalia załatwiła mi pracę u siebie w szkole. Tata się obraził, już mnie nie odwiedza. Mama dalej ma nadzieję, że zdecyduje się na Francję, że wyjadę, będę tam pracować. Ale ja nie mam zamiaru już nigdzie wyjeżdżać i mam po prostu nadzieję, że to zrozumieją. Do szpitala przychodzi kobieta z silnym bólem w klatce piersiowej. Jej 8-letnim synkiem nie ma się kto zaopiekować. Pacjentka od lat jest w konflikcie z rodzicami. To przykre widzieć kobietę, która mając problemy nie chce prosić o pomoc bliskich.
Kiedy urodziła synka, jej rodzice chcieli, żeby oddała go do adopcji. O czym ty w ogóle mówisz? To ty chciałaś, żebym go oddała, rozumiesz? Oddała obcym ludziom. Córka ciągle ma do nas żal, nie wybaczyła nam. Karetka przywozi mężczyznę rannego w wypadku samochodowym. Pacjent wygląda, jakby był mocno pijany. Alkomatem, ale wygląda, jakby dużo wypił. Nic nie piłem. Dlaczego od razu myślisz, że coś pił? Bo jak tylko się z nami spotyka, to zawsze wraca na bani. Nigdy nie siadł za kółko po pijaku. O co tu chodzi? Pacjent pokłócił się z narzeczoną i chce zerwać zaręczyny. Panowie, ja wam nie chcę prawić morału. Dlaczegoście go puścili za kierownicę w takim stanie? Wszystkim powtarzamy, Łukasz nic nie pił. Okazuje się, że jeden z jego przyjaciół nieświadomie poczęstował go alkoholem metylowym.